Tu Andrzej, Świat Ducha, druga część nagrania Wszystko jest boskością. W pierwszej była taka krótka medytacja, właściwie można to nazwać kontemplacją na temat boskości wokoło. Tak jak mówiłem, jak jest teraz wiosna, to wokoło nas jest dużo dobrej prany i możemy z tego skorzystać, przyjmując ją tak jak roślinki, jak kwiatki. Możemy się cieszyć, że kwiatek wychodzi z ziemi, roślinka rozkłada płatki i pochłania tą pranę, bo jest jej dużo i się cieszy i wydaje kwiatek, owoc. O, jak fajnie, super mówi. Tak samo my w tej medytacji możemy zobaczyć, możemy przyjąć, być takim elementem przyjmującym, tak? Tak jak w kabale żydowskiej mówione jest o tym, nastawmy się na przyjmowanie, nastawmy się na otrzymywanie, no i robią tam różne ćwiczenia duchowe, różne obowiązki wykonują takie duchowe. To się nazywa po żydowsku mitzvot w liczbie mnogiej. Czy to im działa? No na pewno są zaangażowani, na pewno są bardzo przekonani o tym, że dobrze robią, że się starają, no bo się starają, to oczywiście. Natomiast ja proponuję właśnie zrobić takie proste ćwiczenie i bez jakiejkolwiek religijnej otoczki, bez jakiegokolwiek religijnego sensu tego. Jak to kiedyś jeden pastor mówił, że on chce być duchowy, ale nie chce być religijny. Tak? Rabbi Friedman zresztą też mówi o tym, że to nie powinna być religia. To my tutaj nie uprawiamy religii. No. Oczywiście każdy rabbi ma swoje prawa do tego, żeby coś powiedzieć od siebie. I jak to mówią, rabbi Friedman dobrze kombinuje. Bardzo dobrze kombinuje, bardzo go lubię. Dobrze. Dalej, mamy kilka punktów kolejnych. Jak to jest z tym, że wszystko jest boskością? To już takie troszeczkę bardziej intelektualne, takie bardziej na zrozumienie myślowe. Półbogowie. Półbogowie to są istoty, powiem was, mam takie, które tutaj zeszły od Boga, odłączyły się, miały taką wolę, taką chęć, żeby się odłączyć i no wszyscy wiemy, że tam są Anunnaki, że reptilianie, że wielkie anioły w różnych religiach są a te wielkie anioły to czasami są, powiedzmy sobie, miały pomysł na stworzenie świata. Piękny opis tego jest u pana Sławka od ojca Pio, od rozmów z ojcem Pio, właśnie na temat tego, jak te wielkie anioły tworzyły świat. Ja bardzo się zachwyciłem tym opisem, natomiast znam ileś moich znajomych, którzy tak mówili. No wiesz co, bo ja tam tego Sławka to widziałem, no jest to tam napisane, ale to jest, co to jest? Kim oni są i tak dalej. No zobaczmy sobie, kim są ci wielcy aniołowie, twórcy wszechświata. No bo oni stworzyli wszechświat. Oni są podobni do człowieka, który się dorwał do puszki ciastek, które są świeże, smaczne, słodkie i oblane czekoladą. Tak? I jeszcze w środku mają, dajmy na to, rodzynki. Tak?
no to osoby, które nie umieją się pohamować, to będą po prostu jadły i jadły. To tak, wezmą sobie, zrobią herbaty, popiją, żeby się lepiej jadło. I będą tak jadły i jeszcze będą myślały, co tu zrobić, to ciastko takie suche, to ja wezmę to ciastko do herbaty troszkę umoczę i o, jakie dobre z herbatą, jest super, nie? Podobnie robią właśnie wielkie anioły. One też dążą do komfortu, do przyjemności, do odczuwania przyjemności. Oddzielając się od Boga, zrobiły jakiś powiedzmy sobie postęp w kierunku twórczości, w kierunku działania, w kierunku doświadczania. No i oczywiście chcą jak najbardziej doświadczać, jak najwięcej sobie przeżywać i tak dalej, prawda? No i właśnie, i wcale nie są aż tak bezgrzeszne, jakbyśmy sobie wyobrażali. Wiele mitów o bogach, na przykład greckich czy tam hinduskich, przedstawia owych właśnie półbogów, którzy tutaj zeszli i wręcz ze sobą walczyli. Nie zgadzali się ze sobą, dyskutowali, mieli różne zdania. No, żeby być poróżnionym od Boga, to później dalej, żeby to utrzymać, żeby nie przyjść do Boga ponownie, to nadal trzeba mieć osobne zdanie. Tak. I teraz taka sprawa. Co to jest, że nazywają ich świętymi? Tak, bo w różnych religiach mówi się o święty tam, święty Bóg taki i taki i składajmy mu chwałę i coś tam. Święty, można się przypatrzeć chociażby w Biblii, w Starym Testamencie, że to nie jest Bóg, który na przykład poddaje się własnym przykazaniom. Tak? Jeżeli jest mowa na przykład nie zabijaj, to ów Bóg jak najbardziej tych ludzi, a co najmniej zwierzęta, swobodnie prowadził na różne tam ofiary. Jak byli ludzie nieposłuszni, to ich karał, tak? Później księża mówią, no wiecie, ale to Bóg, to on to może. No dobra, ale to co? To jest po prostu jest grzeszny, tak? Grzeszny, czyli jakby zmniejsza się jego ilość światła w sobie, zmniejsza się ilość boskości w nim samym, tak? No i takie istoty z łuku zstępującego to właśnie potrzebują mieć też i później wyznawców, którzy by ich chwalili, prawda, dodawali im energii. Te istoty wysokie, które jeszcze są niewcielone, to one rzeczywiście w cudzysłowie zasługują na chwalenie, na wysławianie, tak? Na przykład modlitwa Kadisz żydowska. To jest modlitwa, która jest używana w wielu momentach w religii żydowskiej na zakończenie na przykład nauki nad świętymi pismami i jest to jakby pochwalenie, podziękowanie Bogu za zakończenie jakiegoś okresu. I stosuje się ją też i na zakończenie życia człowieka. I dlatego się ją stosuje na cmentarzach przy pochówku i
też po śmierci jakiejś osoby bliskiej, tak, przez 11 miesięcy się ten kadisz odmawia, żeby pochwalić tą istotę boską. Tak? Dlaczego w ogóle, jeżeli ona jest półbogiem, no to co? To ona jest na łuku zstępującym i co, mamy ją chwalić, dlatego że to jest taki wielki diabeł, który tutaj nas po prostu jak marionetki na sznurkach ma, tak. Coraz nam coś robi. No wiesz, to zależy od punktu widzenia. Jeżeli ktoś widzi w Bogu strasznego manipulatora, no to jego podświadomość, jego dusza tak będzie to przeżywać. Taką wersję rzeczywistości, tak wybraną. I tak wybrana wersja rzeczywistości przyniesie odpowiednie rezultaty. Natomiast jeżeli się weźmie pod uwagę to, co tutaj jest napisane, wszystko jest boskością, to półbogowie jak najbardziej są boskością też, bo są nawet bliżej boskiej wibracji niż my, tak? My jesteśmy może bliżsi boskiej matki, prawda? Bo jesteśmy umocowani w ciele fizycznym, które jest z boskiej matki. Ale do boskiego ojca nam może bardziej daleko, a półbogowie mogą emanować właśnie tą energią boskiego ojca. I podobnie krokodyle mogą emanować właśnie taką boską energią. I dusze oczywiście są zachwycone tą energią. To jest coś zupełnie naturalnego, że dusze są zachwycone ludźmi z krokodylami. Tak? Niedawno sobie robiłem takie wahania, spis celebrytów światowych, czy tam amerykańskich, i wahałem sobie, ile oni mają, prawda, wibracji wysokich i obciążeń, jakichś takich potężnych krokodyli, jakichś potężnych demonów, demonicznych energii, tak. No i prawie, że każdy miał jakiegoś tam krokodylca, jakieś tam duże, wysokie podłączenie. Można by stwierdzić nawet, że właśnie dlatego oni są celebrytami, ponieważ z nich to emanuje i oni mają to, co nazywa się charyzmą, tak? To, co charyzmą się nazywa i co po prostu tak na duszę działa jak magnes. Oj, ten to świetną piosenkę nagrał, tak? No tak, nagrał, bo miał taką inspirację z góry. A kto go zainspirował? No oczywiście półbóg, tak? Czy opiekun krokodylów, czy krokodyli to się mówi. No dobrze. Także tutaj ci półbogowie, można nawet tak zrobić, półbogowie, nazwa na pół, oni też mają te wibracje właśnie boskie. I tak jak w tej medytacji rozpoznawaliśmy nasze otoczenie jako emanację boskości i akceptuję to, że w ogóle siedzę w czymś, co emanuje boskością. Wszystko, prawda? Może ta ściana jest troszkę brudna, tak? Czasami na przykład komputer jest, dajmy na to, przykryty trochę kurzem czy coś. To nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Dlaczego? Bo nawet te cienie też mają w sobie boskość. I ja naprawdę nie muszę mieć, nie wiem, jakiegoś cud-miód samochodu z najnowszymi gadżetami, żeby mówić, no tak, bo to tutaj to się objawia boskość, tak? No niekoniecznie, no kałuża, tak? Czy złamana gałązka, czy uschnięty liść, to wszystko jest
przeniknięte boskością. To tylko zależy od naszego nastawienia, czy my zechcemy w tym postrzegać boskość, tak? Bo na przykład osoby narcystyczne już nie chcą. One chcą postrzegać boskość tylko tak, wiecie, super, musi być wyglansowane, błyszczeć musi po prostu cudo być, tak? No to wtedy, ja to wpływam w boskości, złoto, pieniądze, jakie zaszczyty, to jest boskość, nie? No to jest część. To jest część na pewno fajna, super. I druga część, ten cień też jest super, też jest z boskości i wtedy mamy pełnię. Nie musimy się obawiać, że wiesz, tutaj nie domagam, tutaj ten aspekt jest kiepski, tak? No dajmy na to, samochód mam, ale no na przykład nie mam kołpaków. O kurde, ten samochód kiepsko wygląda, tak? A gorzej jeździ? No nie, jeździ tak samo jak przedtem. Ale tej osobie może to właśnie brakować, tak? Brakować tego wypełnienia materialnego. Bo nie ma wizji duchowej, a ma wizję materialną. Tak? Można powiedzieć, że właśnie, że osoby narcystyczne dążą do doskonałości materialnej. I mają wizję materialną świata. Tak? A my możemy podjąć sobie wizję duchową. I z tego wynika też, że wszystko jest tak, jakie być powinno. To znaczy, że cały ten świat chodzi jak dobrze naoliwiony mechanizm. Dobrze naoliwiony, wszystko do wszystkiego pasuje i dzięki temu właśnie działa i to, co nazywają prawem przyciągania, że podobne przychodzi do podobnego, tak? Że jest materializacja tego, jaką mam wewnątrz postawę, tak? Że to materializuje się to, kim jestem w środku, jaką mam postawę wewnętrzną. Nawet nie tyle, co myśli, bo myśli w osobowości mogą być inne niż w duszy. I realizować się będzie to, co w duszy, bo to dusza nam dzierga nasz los. Jeżeli dusza zobaczy, że jesteśmy przepełnieni przekonaniem o tym, że wszystko na zewnątrz jest dobre, że taki jest, jak ma być powinno, to będzie zgodna z tym. Bo to jest wysoki argument duchowy. Wszystko jest takie, jak być powinno. To jest zresztą zdanie z Dezyderaty Maxa Ehrmana. Tam jest piękny wiersz ten. No wiersz czy tekst Dezyderaty. Naprawdę super. Ale oczywiście tekst jak tekst. Natomiast chodzi o co? Żeby wewnątrz siebie przejść na taką pozycję duchową, żeby to postrzec wewnątrz siebie, żeby przyjąć, że tak jest. I właśnie wiosna jest tym okresem w roku, kiedy to jest bardzo, bardzo łatwe. No bo trudno nie powiedzieć, że wszystko jest takie, jak być powinno, jeżeli stoimy gdzieś na ogródkach działkowych w środku sadu, w którym drzewa kwitną, kwiaty kwitną, trawa jest zielona, świeci słońce, są jakieś delikatne chmurki i zaczyna być ciepło, tak? To jest bardzo łatwe wtedy, w ogóle całe ciało się cieszy i łatwo jest przyjąć tą postawę, że wszystko jest takie, jak być powinno. Tak? Jeżeli będziemy się w tym trenować,
w środku będąc ugruntowani, ześrodkowani w sobie, w swoim rdzeniu energetycznym, w swoim duchu, w ten sposób będziemy mogli to przenosić do innych momentów. Kiedy już będzie na przykład trochę bardziej niebo zachmurzone, albo że będziemy widzieć, że nie wiem, ktoś nie domaga, tak? Że to tak jak z Buddą, który wyszedł z pałacu. W pałacu było wszystko ok, ale na zewnątrz już nie za bardzo, tak? I my też w pewnym momencie wyjdziemy z tego pałacu ogródków działkowych na wiosnę i zmierzymy się z tym, że jest nie aż tak dobrze, tak? I będziemy widzieć powoli ten cień, który jednak nadal jest światem naszym, tak? I powiemy sobie, tak, w tym też jest boskość. Dopasowanie dwóch części. I teraz, jeżeli zobaczymy, dajmy na to kulę ziemską, no niektórzy twierdzą, że nie ma kuli, ale dajmy na to, jest kula ziemska i słońce jak świeci na nią, to niechybnie na jednej stronie jest jasno, na drugiej stronie jest ciemno. Jednocześnie ta kula nadal nie przestaje być kulą. I cień i światło są dopasowane na tej kuli bardzo dokładnie i świetnie sobie dają radę. I tak samo z innymi sytuacjami. To, po której stronie jesteśmy w życiu, życiowo, zależy od naszej postawy wewnętrznej, bo możemy przejść oczywiście, poddać się. Ostatnie lata nam dały bardzo dużo argumentów do tego, żeby się poddać. Wiele osób się poddało, zrobiło sobie to, co nazywają szczypiorkiem, prawda, do kanapek. Dlaczego? Dlatego, że ci ludzie chcieli się ochraniać. Oni chcieli się chronić. Dlaczego? Dlatego, że właśnie mieli taką świadomość. Chcieli dla siebie dobrze. I poziom ich świadomości do tego właśnie doprowadził, że w ten sposób wyraziła się ich świadomość i ich potrzeba ochraniania siebie, tak? Także nawet w tym oczywiście można znaleźć pozytywne rzeczy, tak? Niektóre pozytywy mogą wymagać wielu wcieleń, tak? Żeby tam coś z tego wyszło, bo w jednym wcieleniu może się to dosyć szybko skończyć i później drugie wcielenie, następne jakieś tam znowu niepokoje i znowu dusza chce się bronić, znowu chce zapobiegać jakimiś dziwnymi środkami i tak dalej, tak? Ale ma do tego prawo. A my mamy do tego prawo, żeby wybrać inaczej niż ktoś, tak? Mamy do tego prawo i możemy powiedzieć, no świetnie, piękny świat, a ja mam tutaj taką dróżkę swoją własną, tak? Owszem, ta dróżka nie musi być sprzeciwem wobec kogokolwiek. Ja po prostu sobie idę i widzę swoje rzeczy ze swojej perspektywy, tak jak dzisiaj mogę się dzielić z wami. Także mój kawałek świata też jest dopasowany do innych ludzi, do innych wyobrażeń. Ktoś we mnie coś widzi, tak? I ja mu tam coś udowadniam u niego. To jest nieuniknione. Nieuniknione i wiesz, ja mogę sobie powiedzieć, no okej, widzisz to we mnie,
no niech ci to służy, prawda? Niech ci to służy, jak tam chcesz tak to widzieć, to patrz się na to w ten sposób, jak chcesz, tak? Ja to szanuję. Dalej, łuk wstępujący i wstępujący. Już na ten temat coś mówiłem, że o tych Anunnakach i tych wielkich aniołach, twórcach wszechświata. To jest coś bardzo, bardzo ciekawego, że właśnie są dwie części także w zakresie obszarów właśnie duchowych. To znaczy tego, że mamy istoty, które się tutaj pogrążają w doświadczeniach i mamy istoty, czy ludzi, którzy już mają dosyć na przykład tych doświadczeń i mówią, no już moja dusza, dajmy na to, jest stara, ja już to widziałem, to też widziałem, a tutaj już mi się nie chce w to inwestować czasu, myśli, to już po prostu mnie nuży to, tak, no okej, no robicie coś tam tak jak Amerykanie mają po prostu radość z odkrywania nowych rzeczy, z doświadczania czegoś i tam robi biznes taki Amerykaniec, mówi, o jaki fajny, super tutaj pomysł jeszcze i będzie biznes na tym, pieniądze zarobię i dalej tam coś tam będę robić, jakieś doświadczenia, przeżycia będę mieć, tutaj bogactwo, coś tam. Okej, fajnie. Tyle, że jest to łuk wstępujący. Co ciekawe, to właśnie w Ameryce zwykle jest najwyższa inflacja i tam są drukowane właśnie dużo pieniędzy jest drukowanych i tak jakby to powiedzieć, tam jest też bardzo dużo twórczości. Bardzo dużo. No, chociaż zobaczcie sobie do radia w Polsce, tak? Jakich piosenek jest bardzo dużo amerykańskich. Amerykańskich czy angielskich, tak? Bo stamtąd przychodzi właśnie twórczość. To Ravi Shankar's Art of Living, Sztuki Życia, ma taki film o tym, że właśnie tych twórców muzyki, tych słynnych twórców, no to wspomagają istoty z wysoka. Nie powiedział, że to łuk wstępujący i że to są ciemne istoty, nie? Natomiast to tak jest. To nie jest tak, że w tych utworach muzycznych jest, nie wiem, wychwalanie Boga i wskazania weź medytuj, a tutaj to po prostu jest super i w ogóle radośnie. Najczęściej nie jest tak w tych piosenkach i one raczej współgrają z cierpieniem i z trudnymi przeżyciami człowieka poczciwego, takiego zwykłego i dlatego znajdują bardzo duży odzew i duży poklask i znajdują dużo odbiorców. I są bardzo muzycznie wspaniałe niekiedy, prawda? Są to naprawdę piękne niekiedy utwory. Dobrze, także to jest łuk wstępujący. A wstępujący jakby wyglądał? Łuk wstępujący z kolei może wyglądać w ten sposób, że tak jak przed chwilką mówiłem, no już to widziałem, to też, to tutaj no fajnie oni tam coś budują, nowe budynki, a ci mają z kolei dzieci, a ci z kolei mają nowy samochód. No dobrze, okej. Tak dusza jeszcze moja mówi, no dobra, a ty to co? Oni coś mają, a ty co masz? Co masz nowego?
Nie, ja mówię, ja mam komputer sprzed 10 lat. No a nowy to co? No niekoniecznie mi się chce mieć nowego komputera, jak stary działa, nie? No dobrze, ale wiesz, tutaj coś będzie, no jak będzie, to się będziemy zastanawiać, tak? A jak nie jest, no to na razie nie jest. To, że sobie kupiłem nowszą ten smartfon, komórkę, to nie znaczy, że byłem cały za tym, że ja tam chcę tą nową komórkę, tak? Po prostu pewne pojawiły się wymagania systemowe i niektóre aplikacje nie chciały działać. No to żeby nie być po prostu, że tak powiem, kulawym cyfrowo, no to gdzieś tam sobie to uaktualniłem. Tak. I osoby na łuku wstępującym właśnie będą już jakby zamykały, będą nie tyle rozdzielały tą rzeczywistość, co ją scalały dla siebie, bo to jest ich wizja. Będą scalały, będą mówiły, że już jest w porządku, że wszystko jest, wszystko mają, że mają nawet za dużo, że będą rozdawać innym ludziom, będą mówić, wiesz co, to ja ci pomogę, bo ja po prostu mam już tyle, że po prostu się nie mieści we mnie, koło mnie, ja chcę się podzielić tym. To jest po prostu, no, bardzo dużo mam i jeszcze przychodzi, no co ja mam z tym zrobić? I dodam tobie, bo ty widzę, że potrzebujesz, ty tam cierpisz, to masz to i tak dalej, i tak. To jest właśnie też i część świadomości obfitości, świadomości bogactwa, tak? Bo w odwrotnej stronie, kiedy mamy łuk wstępujący, to tam jest potrzeba, pragnienie, czy wręcz zachłanność, tak jak mówiłem o tych ciasteczkach, tak? O, jakie te ciasteczka dobre, bo wiecie, bo to takie smaczne. To jeszcze, a jest tam jeszcze jakieś ciasteczko w tym pudełku zostało? Jeszcze gdzie? No, pokaż tą pudełko, nie? To nie jest świadomość obfitości. Świadomość obfitości to tak jakby zastawiony stół pełny potraw i po prostu jeszcze kelner przychodzi. Tutaj mam wazę z pyszną grochówką. Gdzie mogę postawić? Bo widzę, że tutaj jest mało miejsca. A to mówisz, no wiesz co, mamy tutaj już 5 waz z innymi wspaniałymi zupami. Może proszę kelnera, niech pan pójdzie do tamtego stołu. Może tamci państwo na tą zupę by reflektowali, bo chętnie się podzielimy, prawda? Tak. I to nie jest szukanie kolejnego ciastka w prawie pustym pudełku, tak? Zauważasz tę różnicę? Jaka jest różnica jakościowa między poszukiwaniem tego ciasteczka drżącą od cukru ręką, mówisz, gdzie? O, tutaj jeszcze cukierek jest, fajnie. O, jeszcze tutaj jest. No nie, to wiecie. To jest właśnie, myślę, że coś, co Jezus mógł nazwać jakąś taką ucztą, tak? Życie jest ucztą, tylko że chodzi o to, żeby zauważyć, że życie jest ucztą i wtedy po prostu stół jest przepełniony. Stół jest przepełniony. No i ostatnia sprawa na dzisiaj, może takie śmieszne. Wszystkim róbmy dobrze, tak? Jest taka postawa, zresztą jest to uczone, tutaj na przykład w kościołach, gdzieś tam w zborach, w jakichś innych tam religijnych organizacjach. Wszystkim róbmy dobrze, bądźmy dobrzy, tak? No okej, bardzo fajnie. A przychodzi czas i tak się zastanawiam, no dobrze, ale i ktoś tam mówi, no tak, jakaś pani mówi, no tak, trzeba robić dobrze tutaj temu, jeszcze tamtemu, no.
A dlaczego tak masz dobrze robić? No nie wiem, no bo tak słyszałam, że to właśnie jest dobre, żeby tak wszystkim dobrze robić, tak? No okej. Natomiast z czasem przyjdzie weryfikacja na takiego kogoś i dajmy na to, trochę go świat przygniecie i na przykład ktoś, komu ta osoba zrobiła dobrze, będzie na przykład nieprzyjemny dla tej pani. Tak? A ona mówi, no jak on mógł się tak zachować? Ja zrobiłem dla niego dobrze, a on co? Tak? I może się pojawić poczucie niesprawiedliwości, może się poczucie urazy pojawić, rozczarowania, ale nie sobą, nie swoim postawą, nie przyjdzie taka osoba do zastanowienia, no dobrze, ale o co chodzi? Przecież ja nie wiedziałem, dlaczego mam tak robić dobrze dla innych. Się poddałam, tak, ale nie wiem dlaczego. Tak? Nie, ona się tak nie zastanowi. Ona po prostu uwierzyła, bo tak trzeba uwierzyć, wiecie, nie? Natomiast może wejść taka osoba w postawy tak zwane białe, czyli przeciwne do ciemnych, ale też nieczyste. I będzie na przykład mówić, to tamten człowiek, to ten mi właśnie tak źle życzył. Ja mu tak zrobiłam dobrze. On, wiecie, tak mi powiedział. No ja bym się nie spodziewał. Ojejku, co to jest, nie? No i taka uraza i takie coś tam i to są właśnie postawy z duszy, bo dusza nie ma rozpoznania. Ona będzie wierzyć, jak duszy powiesz, no wiesz, tam mów, bo wszystkim dobrze, bo to tak trzeba, zobaczysz, że będzie dobrze, tak, i wszystkim żyć dobrze i wszystkim im po prostu daj to coś tam. Tylko jak nie ma za tym świadomości, nie ma za tym zrozumienia, to się osuwa na stronę białą właśnie. I to osunięcie na stronę białą może przynieść zgorzknienie, może przynieść chęć manipulacji drugim człowiekiem, bo taka osoba mówi, no ja przecież uwierzyłam w to, że trzeba ludziom dobrze robić, chcę przecież też od innych ludzi uzyskiwać, to przecież tak jest napisane, róbcie to innym, co chcielibyście, żeby oni robili, tak? No to ja im robię dobrze. Oni nie chcą, ale ja im robię, a zobaczcie, tutaj wam robię, ustawiłem wam tak życie i macie tak robić, tak? Bo ja tego chcę. Ja chcę tego, zobaczcie, to jest dobre, nie? I takie postawy białe mogą właśnie być też właśnie w kierunku manipulacji, nakazów, tak, takich sztywnych rzeczy, które są też po stronie właśnie białej, która, jakby to powiedzieć, nie jest czysta, bo czysta, świetlista energia boska jest właśnie swobodna, daje wolność, daje przestrzeń, tak? Teraz zostawimy tą opowieść o białym i jeszcze, żebyśmy na koniec nie zostali z białym, to wrócimy sobie do początków. Zobaczcie, przed chwilą byliśmy w białych energiach, a teraz spróbujemy znowu powrócić do energii świetlistych, czystych. I to nas przywróci wewnątrz, w duchu, do innych wibracji. Powracamy sobie do tego stanu ześrodkowania. Już nie chcemy nikomu niczego. Owszem, jeżeli ktoś przyjdzie do nas i coś spyta, fajnie, poprosi nas, ma prawo, a my mamy prawo do tego, żeby się zastanowić, tak? Zastanowienie się, spokój, wyciszenie się, tak, powolutku, kilka oddechów.
I na powrót przychodzimy do świadomości duchowej. Proszę połączenie z wyższymi jaźniami, proszę połączenie z Bogiem i proszę o oczyszczenie mnie i tych osób, które mnie słuchają, z tych wszystkich niepokojów, z tych wszystkich odczuć presji, odczuć potrzeby konfrontacji, potrzeby manipulowania, które przed chwilą były. Proszę o oczyszczenie tych wszystkich energii, tych wszystkich wibracji, rozczarowania. Proszę o oczyszczenie tych wibracji niechęci do innych ludzi, którzy nie postępują tak, jakbyśmy chcieli. To w nas jest niechęć. Jeżeli jest, to w takim razie proszę o oczyszczenie Boga i wyższej jaźnie, o to, żeby nas oczyścił, mnie i te osoby, które mnie słuchają, z odczucia, że ktoś coś robi tam. No niech sobie robi. A my mamy prawo do bycia sobą. Mamy prawo do oczyszczania się, do zintegrowania nas samych w sobie. Nie musimy się tam przejmować tym, że ktoś tam coś. My możemy przejść do świadomości, że oto żyjemy w świecie, w którym to, co z zewnątrz, ma cechy boskości, że to wszystko wokoło jest boskością. Nawet te nasze myśli też są wyrazami. Jakimiś wyrazami, oczywiście nie bezpośrednimi, boskości płyną od źródła. Bo nic nie może istnieć, co by nie było od źródła. Źródło jest źródłem wszystkiego. Tak? To w takim razie akceptuję to, że wszystko, co widzę, co słyszę, jest od źródła. Tak. Dla mnie troszeczkę ta audycja była poruszająca pod tym względem, że najpierw bardzo mocno wyszedłem ku duchowi, ku postrzeganiu boskości. Później poszedłem w kierunku postrzegania istot nadludzkich, półboskich, tak, to też zmienia wibracje. Później mi przeszła wibracja na postrzeganie dualizmu, tak? Jak sobie to wyobrażałem, tą kulę ziemską oświetlaną połowicznie światło było, a połowicznie był cień, tak? To postrzeganie dualizmu, też inna wibracja. I też nie do końca jest to boskie, tak? Bo jest to rozdzielone. Tutaj jest światło, tu jest cień. Owszem, całościowo jakbym popatrzył, to jest jedność, boskość, ale ja wyróżniłem coś, tak? Później te łuki, wstępujący, też było przejście energetyczne. Także duże poruszenia energetyczne możecie też mieć, słuchając tą audycję. To jest warto mieć świadomość tego, jakie są poruszenia energetyczne w nas, ponieważ decydując się w ten sposób myśleć, decydujemy się przyjmować takie wibracje. Tak? Macie tutaj przykłady różnych wibracji. No i później jeszcze ten przykład z postawami białymi. Tak? Jeżeli o tym mówiłem, to od razu dusza to podchwyciła i od razu dusza się gdzieś tam skleiła z tymi przeżyciami,
Niektórzy z Was zobaczyli sobie te białe wibracje, tak jak ja, bo ja w kierunku białych wibracji mam duszę. A niektórzy odwrotnie, że mogli poczuć niechęć wobec takich ludzi, wobec takiego w ogóle rozpatrywania takich osób. Po prostu mogli czuć odrzucenie, poczucie zagrożenia wręcz. No bo ktoś tam jest właśnie z tego środowiska białego. Coś się tutaj... Także tutaj to też... Zauważcie, wszystko co pozwalamy swojemu umysłowi w co wchodzić, to w nas też coś to zmienia. Zmienia nasz krajobraz energetyczny, tak? Jesteśmy twórcami naszego życia. No dobrze, wszystkim róbmy dobrze. Niech ta audycja pójdzie na najwyższe dobro wszystkich czujących istot i życzę Wam wszystkiego dobrego. Zapraszam na witrynę Świat Ducha i na nowy blog o kobietach dla mężczyzn z punktu widzenia duchowego. No i nie jest to jakby łatwe, bo wiadomo, że w relacjach damsko-męskich ostatnio kiepsko się wiedzie. Natomiast no, dla osób duchowych jest tam jakaś nisza, jakieś wyjście. Nie mówię, że wszyscy mają z tego skorzystać, no ale coś tam jest. Dobra, to tyle na dzisiaj. Pozdrawiam. Na razie, cześć.